Hej, w tym odcinku pokażę Wam najpiękniejsze plaże na Minorce, które mieliśmy przyjemność widzieć na własne oczy. Na pierwszy wypad na najpiękniejszą plażę wybraliśmy się autobusem z dworca autobusowego w Ciutadeli, z Plata del Spins. Dojechaliśmy po około 25 minutach na ostatni przystanek, czyli Parking Son Saura. Za cel obraliśmy sobie plażę Cala Macareia, która była oddalona od przystanku końcowego około 6 km pieszo. Cały czas idąc wybrzeżem, mijając wiele ciekawych plaż, od czasu do czasu szło się chwilami pięknymi, wysuszonymi ścieżkami wśród drzew, wsłuchując się w muzykę natury. Dzięki tej pieszej wycieczce widzieliśmy przepiękne widoki i po drodze przez przypadek natrafiliśmy na najpiękniejszą plażę według nas na wyspie. Jest to Playa de Estalayer. Jednak na nią wybraliśmy się innego dnia już samochodem. Więcej o niej w dalszej części filmu. Droga dawała nam naprawdę w kość. Słońce grzało jak szalone. Skończyła nam się woda gdzieś w połowie wędrówki. I wcześniej zostaliśmy poinformowani, że te wszystkie plaże są dzikie, zatem nic tam nie kupimy do picia. Powoli zaczynaliśmy wątpić, czy w ogóle tam dojdziemy. Bez wody, byliśmy już bardzo zmęczeni, a droga w pełnym słońcu. Ale nie poddawaliśmy się, szliśmy dalej. Po kilku małych przystankach w końcu docieramy do upragnionej Cala Macarei. Ładnie? Rafaela, co sądzisz? Warto było tu przyjść? Co? Tak? Tak, pięknie? Super akurat. Pięknie. Fajnie.
Na małej plażyczce był prywatny hiszpański sprzedawca, jakiś tubylec. Przypływał sobie na tę plażę motorówką pełną napojów, a dokładniej to oferował wodę i drinki. Spadł nam tutaj naprawdę z nieba. Ceny były naprawdę spoko i również nie żałował. Lał do pełna. Za takiego wręcz przelewającego się drinka z lodem zapłaciliśmy około 5 euro oraz za małą zimną wodę 2 euro. Zatem nastał czas w końcu na plażowanie i odpoczynek. Chcesz miętę czy nie? ¡Qué pomada, qué mojito! ¡Qué pomada! La bebida menorquina. ¡Ay, pomada, ay, pomada! Faccio questo, che faccio un mojito classico, mojito frambuesa, lampone, mojito blueberry. Che cosa vuoi? Sì? 15 anni. Tu masz lemoniadkę? No, Pyszna? Gościś co zrobił? pyszną. Ekscelenty. Gracias, muchas gracias. Cala Macarella to również plaża, o której wspominałem będąc na Majorce, że Cala des Moro i Cala Macarella są bardzo do siebie podobne, przez te balustrady i zatoczki ułożone w podobny sposób. To miejsce strasznie jest podobne do Cala Macarei na Minorce. Też tak właśnie, że się A idzie... ta plaża, którą widzicie, to dokładnie Cala Macarelleta. Na tej skarpie, z której jest widok na Cala Macarelle i Cala Macarelletę, jest również taki piękny balkonik z widokiem na piękne morze i łódeczki. Jest to super miejscówka na piękną pamiątkę z wakacji, czyli zdjęcie. Jakby ktoś nie wiedział, to prowadzę drugi kanał z nauką angielskiego, który subskrybuje już prawie 300 000 osób. Prowadzę tam darmowe lekcje gramatyki, zwrotów i słówek. Również takie lekcje, jak coś powiedzieć po angielsku. I właśnie tu, na Cala Macarei, nagrywałem zwrot, który może Wam się przydać na wakacjach, odnośnie jazdy autobusem. Posłuchajcie. Hola! Cześć! Witam Was wszystkich. W tym odcinku jesteśmy w przepięknym miejscu Cala Macarella. Macareja, nie wiem jak to dokładnie czytać. Jak widzicie, to jest taka piękna plaża z przepiękną wodą, łódeczki. Tu jest za mną taka balustrada, taka zrobiona z drewna. I w tym odcinku chcieliśmy taki ciekawy zwrot, jak po angielsku spytać się, czy ten autobus jedzie do. Bardzo przydał mi się właśnie ten zwrot dzisiaj, jak tutaj jechałem. Zatem na wakacjach będziecie, to Wam ten zwrot się powinien bardzo przydać. Zobaczcie, to jest taki fajny balkonik. Taki zwrot powiemy: Does this bus go to... I na przykład Cala Macarella. Czy ten autobus jedzie na plażę Cala Macarella? Does this bus go to... Ten zwrot bardzo może Wam się przydać, będąc na wakacjach w takim pięknym miejscu jak tu. A dokładnie jesteśmy na wyspie Minorca. Jak widzicie, przepiękne widoki. Jest takie drzewko. Super, naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc, jakim w ogóle byłem w życiu. Super miejsce. A więcej darmowych lekcji znajdziecie na kanale eLanguages. Zostawię Wam link w opisie.
Następnego dnia wypożyczyliśmy sobie samochód i pojechaliśmy na Playa de Estalayer. Jest to urokliwa mała zatoczka z piękną lazurową wodą, różowym piaskiem przy brzegu i dużą ilością nudystów. Dookoła, jak możecie zobaczyć, jest również wiele skałek do skakania do wody. Możecie podziwiać jeden z moich skoków na tak zwaną dechę. Była to najpiękniejsza plaża, na jakiej byłem w życiu. Zresztą możecie ją zobaczyć sami. Na Playa de Estalayer z parkingu Sonsaura idzie się około 20 minut pieszo. Kolejnego dnia polecono nam plażę na północy wyspy, Cala es Tancats. Na nią wybraliśmy się już taksówką. Stamtąd przeszliśmy trochę dalej na Plaża de Spot. Cała trasa i widoczki są tutaj bardzo przyjemne dla oka. Natomiast same plaże już były średnie. Dużo bardziej podobało się nam w zatoczkach na południu wyspy. Później mieliśmy mały problem, bo nie odbierał od nas żaden taksówkarz i odwiozło nas przemiłe starsze małżeństwo pod sam hotel i nie chcieli od nas wziąć ani eurasa. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję. Pod sam koniec pobytu odkryliśmy 10 minut od hotelu super plażę skalistą Cala Brut. Było tam mnóstwo fajnych miejscówek do skakania z różnych wysokości. Było tam również mnóstwo ślicznych rybek pod wodą. Niestety nie zebraliśmy tam GoPro, aby je nagrać. Oto zajebista.
Myślisz, że gryzie? Nie wiem. Ładna, nie? Śliczna. Ma ogonek fajny. No. Ale super jest. Z najładniejszych plaż, które odwiedziliśmy, to tyle. Ale jest jeszcze jedna plaża, Cala Pregonda, na której nie byliśmy, ale Wam bardzo serdecznie polecam. Zatem w tym odcinku to już było wszystko. Dzięki za obejrzenie i cześć. Trzymajcie się.